Tworzenie symulatora zaczniemy od podstawowego prompta, w którym mamy polecenie, aby ChatGPT zaimplementował nam symulator w języku Python, który wyświetli kostkę Rubika w postaci rzutu 2D, wygeneruje jej obraz 3D, obsłuży ruchy takie jak L, czyli ruch lewej ściany zgodnie ze wskazówkami zegara, L', czyli ruch przeciwny, dodatkowo ruchy R, czyli prawej ściany, U górnej, D dolnej, F przedniej, B tylnej, wszystkie z opcją prim. Dodatkowo niech wspiera ruchy podwójne, to jest na przykład L2, czyli obrót lewej ściany zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 180 stopni. Dodatkowo chcemy, aby wygenerował nam funkcję main, która umożliwi mi wykonanie ruchu wpisując go z klawiatury. Tutaj mamy wygenerowany kod, symulator kostki Rubika, w którym to mamy klasę Rubik's Cube. Mamy tutaj 6 ścian kostki Rubika. U, czyli górną, D, czyli dolną, F, czyli frontalną, B, czyli tylną, L lewą, R prawą. Mamy również mapowanie kolorów na każdą ze ścian, funkcję, która odpowiada za rotację każdej ściany oraz funkcje odpowiedzialne za wykonanie obrotu poszczególnej płaszczyzny. Tutaj jest funkcja, która wyświetla w terminalu rzut kostki dwuwymiarowy oraz jej wizualizację trójwymiarową. Dodatkowo mamy funkcję, która odpowiada za wykonanie każdego ruchu. Może to być L, czyli o 90 stopni lub L2, czyli o 180 stopni oraz L', czyli w przeciwną stronę o 90 stopni. Takie wersje ruchów zdefiniowane są dla każdej ze ścian. Na końcu mamy funkcję main, która umożliwia nam wpisanie ruchu w terminalu i zasymulowanie wykonania każdego z nich. Do podstawowego kodu wprowadziłem kilka modyfikacji, które ułatwią nam wizualizację naszego rozwiązania. Pierwszą z nich jest licznik wykonywanych ruchów, zmienna move counter, którą tutaj używam do generowania nazwy zwizualizowanej kostki 3D. Zastępuje w tym momencie kod wygenerowany przez AI, który polegał na bezpośrednim wyświetlaniu obrazu. Wykonanie naszego symulatora prezentuje się następująco. Na początku mamy wyświetlone dostępne ruchy, jest ich 18, a następnie dwuwymiarowy rzut kostki, w którym to ściana górna to ściana biała, następnie kolejno ściany lewa, frontowa, prawa oraz tylna to ściany pomarańczowa, zielona, czerwona oraz niebieska, natomiast ściana dolna posiada kolor żółty. Podajemy przykładowy ruch, na przykład L, oznacza to obróć lewą ścianę o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wówczas ściana górna będzie zawierała w pierwszej kolumnie elementy koloru niebieskiego, dwie kolejne kolumny będą białe, ściana frontowa będzie miała pierwszą kolumnę białą, dwie kolejne zielone oraz ściana tylna, dwie pierwsze kolumny będą niebieskie, ostatnia żółta i ostatecznie ściana dolna, pierwszą
kolumnę to będą elementy w kolorze zielonym, a 2 kolejne w kolorze żółtym. Następnie wykonujemy kolejne ruchy. Będą to odpowiednio R, U, F, U.